Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG, która przenosi was do otwartego świata inspirowanego anime Dragon Ball. Wybierz swojego ulubionego bohatera i wyrusz na przygodę, gdzie zbierzesz drużynę i stworzysz potężny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas intensywnych potyczek z innymi graczami na wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swoją postać, ulepszaj ekwipunek, eksploruj tajemnicze dungeony i wraz z drużyną tocz epickie walki Open PvP o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Siemka, ja jestem Adacho i witam was w filmie, co do którego mam nieco obawy. Ze względu na to, że troszeczkę boję się, że przyjdą tutaj starzy fani One Piece, wyjadacze, którzy są w tym uniwersum 20 lat i zaczną mi wytykać moje błędy myślowe, to jak bardzo się nie znam i to jak bardzo moja opinia jest do wyrzucenia do kosza. Jeśli oglądacie moje Mała właśnie spadła z szafy. Chodź tu malutka na kolanka i już mi tutaj nie przeszkadzaj, dobrze? No. I jesteśmy na kolankach i orzeł wylądował. Mała, jeśli ty, tak samo jak wy, oglądacie moją serię z przemyśleniami po każdych 50 odcinkach One Piece, to wiecie, że mi do eksperta tego uniwersum jest tak daleko, jak mojej fryzurze do Goku SSJ3. Także kilka rzeczy na start. Jak widzicie, jesteśmy dzisiaj w internecie, nie w moim programie, ze względu na to, że gdybym był w moim programie, to czułbym się źle ze względu na to, że moim zdaniem nie ma sagi w One Piece, która trafiłaby do tego mojego tieru D. Dlatego dzisiaj korzystam z gotowego szablonu i mam też tutaj możliwość troszeczkę nadpisania tych tierów. Jak widzicie, są tutaj dodatkowe słowa, które określają te tiery. Tier D zazwyczaj jest zarezerwowany dla rzeczy, dla sag, dla czegokolwiek, czego tyczy się ranking, czego po prostu nie lubię. No na przykład dla Orochiego, prawda? Ranking postaci z sagi Wano był ostatnio. Tutaj nie. Nie powiedziałbym, że to są sagi, których nie lubię, ale przy których po prostu się większość czasu nudziłem. Pierwsza rzecz to jest ranking mojej sympatii do tych sag, jak ja się bawiłem, więc jakkolwiek chcielibyście się kłócić, no nie zmienicie tego, jak się dobrze bawiłem. Po prostu to jest kwestia gustu. Druga rzecz jest taka, jestem naprawdę niedzielnym fanem One Piece, oglądaczem One Piece, widzem One Piece, który oglądał praktycznie wszystko jeden raz, nie nadrabiał sobie, nie oglądał serii drugi raz, tak jak zapamiętałem. Oczywiście sobie tam troszeczkę przypomniałem co nieco w niektórych sagach, na czym one polegały, także bazuję na moich świeżych wspomnieniach. Jestem świeżo po zakończeniu sagi Wano, także nie chcę czekać jakoś szczególnie bardzo na nagranie tego filmu. Myślę, że tyle już słowem tego wstępu. Zaczniemy od sagi Romance Dawn, a w zasadzie nie od sagi, tylko od arku, bo też się znajdą osoby, które powiedzą, saga to jest to, ark to jest to. Wiem, są duże sagi, na przykład saga Alabasty składa się na ark Alabasty, na ark na przykład Whiskey Peak, na ark jeszcze jakiś tam i tak dalej. Little Garden tak naprawdę chociażby. No tak jak mówię, zaczniemy sobie od arku Romance Dawn, którego nazwa do tej pory jest dla mnie dość sporą tajemnicą. Ja to tłumaczę sobie tak, że to nie jest kwestia romansu kogoś z kimś, tylko tego romantyzmu, który kojarzy się na przykład z wolnością, z marzeniami. Jest to początek marzeń, świt romantyzmu, tak bym to nazwał, czyli początek narodzenia wielkiego marzenia. Największym plusem tej sagi był tak naprawdę chyba Moro. Luffy też jako postać, pamiętam, że mi się od razu spodobał. Miałem nadzieję, że Koby nie będzie w naszej ekipie ze względu na to, że ta postać zaczęła mi może nie tyle co jakoś bardzo irytować, co kompletnie nie pasowała mi dynamika między Kobym a Luffym do tego, czego oczekiwałem tak naprawdę od tej załogi słomkowych kapeluszy. Oczywiście mógłbym tutaj jeszcze zaliczyć tę retrospekcję, w której Luffy był mały, mieliśmy Shanks'a, nie pamiętam, czy to było tam pokazane. Wiem, że w mandze chyba tak to było, że to cała retrospekcja, kiedy Luffy zjadł owoc i tam zranił się w oko, to było chyba na początku mangi, ale nie pamiętam, czy to było na początku anime. Tak czy siak, zaliczam to też tutaj. Ta retrospekcja jest w porządku, podchodzę do niej już z takim dużym dystansem. To była historia, która mnie zaciekawiła na tyle, żebym chciał oglądać One Piece dalej, także nie było tam czegoś, co od razu by przykuło jakąś moją uwagę, ale zaciekawiło mnie na tyle, że się wciągnąłem, chociaż Helmeppo, Kapitan Morgan, czy ta cała akcja z Kobym to było coś, co tak pachniało mi trochę taką pospolitością i głębi tam szczególnej się nie doszukałem. Wrzucam to do tieru B. Orange Town nie jest to saga, która szczególnie mi się spodobała. Jest jeden moment, który lubię w tamtej całej historii, ten piesek, który bronił sklepu. Buggy to była postać, która nie spodobała mi się na samym początku. Tak samo jego przyboczni, ten gościu, który jeździł na monocyklu, albo ten gościu, który jeździł na lwie. Ta cała ekipa skojarzyła mi się z Dragon Ballowym Pilafem ze względu trochę na charakter, na głos zresztą Buggy'ego, bo chyba ten sam aktor głosowy podkładał im głos. Też na takie elementy przesadnego komizmu, jeśli chodzi o powagę Buggy'ego, który wyciąga nagle wielką armatę i jego moc po prostu polegała na tym, że w sensie może nie tyle co moc, bo oczywiście miał ten swój Bara Fruit,
po japońsku to się chyba tak mówi, chop chop fruit. Zmierzam do tego, że im większa kula armatnia, tym większe zagrożenie, także no teraz naprawdę muszę nie tyle co wypluć swoje słowa, co naprawdę mocno uderzyć się w pierś. Buggy nie był postacią epizodyczną, to nie była postać, która wiecie, gdzieś zostanie wykopana i zacznie się kręcić i zniknie z błyskiem na niebie, tylko i już nigdy o niej nie usłyszymy, tylko faktycznie pojawiał się przez kolejne sagi, no i nie muszę wam mówić, gdzie jest teraz, także no niestety, nie była to saga, która mi się spodobała, więc daję ją do tieru D. Nudne. Syrup Village, nie wiem czy dobrze czytam, wydaje mi się, że tak, czyli wioska Usopa. To była saga, przy której powiedziałbym, że były tylko momenty, więc umieszczam ją w tierze C, ponieważ jeśli chodzi o takie dobre chwile, to znalazłbym w sumie 2 momenty. Podobało mi się jak Kuro się ujawnił, bo to był Kuro, prawda? Już nie pamiętam jakie miał to udawane imię, jak tam był tym lokajem Ukai, ale Kuro był postacią taką pierwszą antagonistyczną postacią, która zaciekawiła mnie. Oczywiście ten ark miał naprawdę bardzo dziwaczne momenty, chociażby ten moment, w którym Zoro nie mógł wbiec po takiej skarpie, która była oblana olejem. Dla mnie jako wtedy dla fana, który był obyty bardzo z realiami Dragon Balla, nawet tego wczesnego Dragon Balla, to było wręcz absurdalne, że Zoro nie jest w stanie pokonać kilkunastu metrów tylko ze względu na to, że olej go tam blokuje. Także to były takie momenty, które może nie tyle co były słabe, co dla mnie trochę szokujące, jako dla kogoś, kto większość czasu spędzał w uniwersum Dragon Balla, ale tak jak mówię, ten moment, w którym Kuro się ujawnia, ewentualnie moment, w którym dowiedzieliśmy się, dlaczego Usopp każdego ranka tam wybiegał i krzyczał o tych piratach, to jego prawdziwy motyw, że tak naprawdę tęsknił za ojcem i tak dalej. Ten Michael Jackson, który tam chodził moonwalkiem, to była postać dość zabawna, ale to nie było na tyle interesujące, żebym jakoś się szczególnie wciągnął. Postać Usoppa też jakoś nie przypadła mi do gustu na samym początku, także może to też wpływa na moją ocenę. Tier C. No i teraz Barati albo Baratie. Nie wiem jak to się czyta, do dzisiaj nie wiem jak to się czyta. Wydaje mi się, że ładniej brzmi Barati, chociaż z tego co kojarzę to bardziej to się mówi Baratie. Baratie, nie wiem, tak czy siak. Jest to ark, w którym poznaliśmy Sanjiego. Na pewno ma on momenty. Najjaśniejszym wydaje mi się momentem jest backstory Sanjiego, które po latach też robi wrażenie. Widzieliśmy je też jeszcze później w sadze Whole Cake Island. Zostało po raz kolejny wspomniane. Zdecydowanie najjaśniejszy moment tej całej sagi. A jeśli chodzi o walkę, no to ona tutaj niestety odejmuje, ponieważ ten Don Creek to jest coś, co kompletnie mnie nie kupiło. Już bardziej podobał mi się wątek Michałka, który zaatakował Zoro, Zoro tam zaprzysiągł się, że już nigdy nie przegra i tak dalej. Była to scena, która była dość krótka, więc oczywiście w kontekście całej sagi, która tam trochę trwała, mieliśmy tego Full Body, jakiś tam generał Full Body, pamiętacie tego gościa, co tam się awanturował w tej restauracji? Ja sam pomysł restauracji, która pływa sobie na morzu, jest bardzo ciekawy. Podobało mi się ten klimat, jaki stworzył tam Zew i tak dalej, ale wydaje mi się, że problemem tej sagi jest brak takiego antagonisty, który by porwał, no nie? Ten Don Creek po prostu mi się nie podobał i to tyle. Mimo wszystko trafia to do tieru B, bo całość była niezła, naprawdę mam wrażenie, że tymi takimi jasnymi momentami trochę ta ocena została wywindowana. No i pamiętam, że jak zaczynałem One Piece, to mówiliście przetrwaj do Arlong Parku. No i przetrwałem do Arlong Parku i musiałem przyznać, że jest to saga, która faktycznie do tej pory podobała mi się najbardziej, ale nie powiedziałbym, że była świetna. Była dobra. I tak jak w przypadku Barati albo Baratie miała fajne backstory głównej postaci, powiedzmy protagonistycznej, plus ciekawe momenty, trzymające w napięciu. Jeśli chodzi o najlepszy moment całej sagi, jeśli chodzi o jedną scenę, bo oczywiście największym plusem moim zdaniem było to backstory Nami. To był pierwszy moment w ogóle w One Piece, w którym się wzruszyłem. To był moment, w którym Usopp, Sanji, Zoro i Luffy szli do Arlong Parku i mieliśmy ten soundtrack, zresztą jeden z najbardziej popularnych z tego co kojarzę soundtracków w One Piece. No szli po prostu jak wtedy, aż kojarzyło mi się to z tym memem, pamiętam, że wtedy też o tym powiedziałem, jak jest ten obrazek z 3 poważnymi smokami, albo w sumie 2 poważnymi smokami i jednym takim wykrzywionym, to tamtym wykrzywionym był Usopp, tak czy siak? To był ark, który faktycznie był zdecydowanie lepszy niż pozostałe, dobrze go wspominam, mieliśmy ciekawych antagonistów, mało tego, oni potem wrócili, to było też fajne, że ich historia została rozwinięta, chociaż została rozwinięta w sadze, o której mam dość słabe zdanie. O Arlong Parku mam dobre zdanie, więc trafia do tieru S, dobrego tieru. Loguetown. To była saga, która mam wrażenie, że przez wielu była jakby traktowana jako taki filerek, albo coś
przejściowego, jakby saga. Sorry, że zamieniam te słowa, ale ja nie jestem przyzwyczajony do używania słowa ark, także jak będę zamieniał słowo saga i ark, to mi wybaczcie, ale znam różnicę. Ark, Logtown, w zasadzie Roguetown, takiego miasta łotrzyków, z tego co kojarzę, tak to powinno być tłumaczone. To jest coś, co trwało krótko, ale ze względu na swój klimat bardzo mi się spodobało. Każdy bohater załatwiał tam swoje sprawy, najbardziej oczywiście podobała mi się sprawa Zoro, który wybierał swój miecz, mieliśmy tę próbę miecza, która potem została też po raz kolejny wspomniana w sadze Wano. Niby to trwało krótko, ale też mam wrażenie, że to było ważne dla budowania świata, bo zobaczyliśmy wtedy pierwszy raz Dragona i pamiętam, że ja wtedy w omówieniu powiedziałem, że była tam postać Monkey D. Dragon. I wy mówiliście w komentarzach, halo, ale skąd ty wiesz, że to jest Monkey D. Dragon? Nie było powiedziane, jak on się nazywa. Ja nie wiedziałem wtedy, kto to jeszcze jest. Nie wiedziałem, że to jest ojciec Luffy'ego. Myślałem, że to jest po prostu jakiś typ. A skąd wiedziałem, że to Monkey D. Dragon? Nie mam pojęcia, nie pytajcie mnie. Po prostu gdzieś mi to wpadło i mam wrażenie, że to zostało powiedziane w anime. To nie jest tak, że ja czytałem Wikipedię, absolutnie. Mam wrażenie, że to padło w anime, że to był Monkey D. Dragon. Tak czy siak, Ark Logtown był dość krótki, ale mam wrażenie, że dodał dużo do budowania świata, jak na swoją długość, i ten klimat tego miasta po prostu mi się podobał. Zdecydowanie było to ciekawe. Reverse Mountain, z tego co kojarzę, to tam było dosłownie kilka odcinków. Bardzo mi się to podobało ze względu na to, że ja jako początkujący widz One Piece nie zakładałem, że nasi bohaterowie dopłyną do Grand Line w pierwszych kilkuset odcinkach, bo wiecie, mieliśmy ten mit tego miejsca, tego morza, które jest bardzo niebezpieczne i nasi bohaterowie muszą znaleźć mapę, podróżują tam przez tyle czasu, a tu się okazuje, że minęło kilkadziesiąt odcinków i oni już są w Grand Line. Podobała mi się budowa tego miejsca, w którym się wpływa na Grand Line, ale zdecydowanie największym plusem tego wszystkiego był Laboon. Ja mam naprawdę miękkie serce do zwierząt, także to mi się bardzo podobało, aczkolwiek no, na minus byli wtedy, w zasadzie to był... Nie pamiętam, jaki Vivi miała. Miss Valentine? Oni takie mieli ksywki, jako jeszcze tam agenci Baroque Works? Nie pamiętam dokładnie, ale wtedy poznaliśmy tę dwójkę postaci, która dla mnie przypominała taką drużynę R z Pokémonów, czyli gości, którzy raczej poważnej roli mieć nie będą, ale to był tylko taki mały przytyczek do historii, która ogólnie była ciekawa. No i tak jak mówię, największym plusem tego wszystkiego był Laboon i budowa świata. Podobał mi się po prostu ten moment wkraczania na Grand Line, bo czuć było, że jest to coś dużego w historii. A biorąc pod uwagę, że wtedy oglądałem One Piece tak naprawdę przez kilkadziesiąt odcinków, to byłem wręcz zdumiony, jak bardzo dla mnie, jak dla nowego widza, to już jest duży moment. No i to, co było największym minusem tego Reverse Mountain, czyli ta dwójka postaci agentów Baroque Works, zostało spotęgowane potem w Whiskey Peak, które po prostu mi się nie podobało, aczkolwiek miało swoje momenty. Zoro, który tam się bił z agentami, miał też swoje słabe momenty. Większość bym powiedział, że to było słabe momenty. Mam wrażenie, że trudno to w ogóle traktować jako jakikolwiek ark, bo to była dosłownie historia przejściowa. Nawet Reverse Mountain można traktować jako historię przejściową, ale nawet jeśli traktujemy to jako wielkie wejście na Grand Line, to Whiskey Peak to był przystanek, w którym nasi bohaterowie nic tak naprawdę nie załatwili, nie mieliśmy jakiejś wielkiej walki na końcu, poznali dopiero Vivi, postanowili ją eskortować do Alabasty i w gruncie rzeczy ten ark nie miał, już chciałem powiedzieć ta saga, ten ark nie miał żadnego wielkiego finału, a średnio podobała mi się ta po prostu zbieranina tych wszystkich agentów. Jest ranking na moim kanale postaci z Alabasty, nie? Były takie postacie, które mi się podobały, na przykład ten agent, nie pamiętam, który on miał numer, ale wystrzeliwał gluty wybuchające, to mi się podobało, ale większość z nich była taka na doczepkę, średnio wpasowała się w moje gusta. Oprócz kilku momentów, jak chociażby wybuchające gluty czy tam walki Zoro, to po prostu ta saga była średniawa, więc tier C. Little Garden. Ta saga też miała momenty, ale podobał mi się bardziej jej klimat, ze względu na to, że Dory i Brogi to były postacie, które od razu mi się spodobały. Ta historia dwóch gigantów, którzy się bili przez 100 lat, to też zrobiło na mnie wrażenie, ale może tutaj moja, może nie tyle co niska ocena, bo od razu wam powiem, że daję to do tieru B na sam koniec. Ta moja ocena wynika z tego, że antagonistami tej sagi były postacie, które widzieliśmy już wcześniej i to były postacie, które nie przypadły mi do gustu. Mr. 3, ten z wazeliną, to była postać, która tak naprawdę dopiero w Impel Down miała swój redemption arc, że tak powiem, swoją historię odkupienia, także do tamtego momentu średnio gościa lubiłem. Mam wrażenie, że w tamtym momencie w historii, ja sobie mówię i roluję przy okazji z włosów moją podkładkę, także nie przeszkadzajcie sobie. Brakowało po prostu w tamtym momencie dużego antagonisty, bo mieliśmy tę akcję z Woskiem, tym tortem, Vivi, Zoro stał, to było akurat zabawne, jak Zoro stał w pewnej pozycji, bo chciał zostać utrwalony tam, wiecie, w triumfalnej pozycji. Szkoda, że w tamtym momencie też zaczęła się ta rywalizacja Zoro
Zoro i Sanjiego. Dlaczego mówię szkoda? Bo uważam, że to było, w pewnych momentach to było przykre po prostu, jak oni ze sobą rywalizowali. Na pewno dodaje to nowego poziomu dynamiki do załogi, bo nie ma drugiej takiej rywalizacji wśród słomkowych kapeluszy, ale czasami mam wrażenie, że ta rywalizacja stawała się, albo w ogóle, nie tyle co mam wrażenie, co ta po prostu rywalizacja stała się niezdrowa i często odejmowała dwóm postaciom, bo gorzej mi się po prostu ogląda jakieś tam sceny z wrednymi docinkami, niż jak ktoś faktycznie okazuje sobie szacunek. Ja wiem, że oni na swój dziwny sposób w jakimś tam sensie się szanują, ale to taka tylko mała dygresja. To nie wpływa jakoś szczególnie bardzo na ocenę tego Little Garden arku, który wpada do tieru B, bo był po prostu niezły. Drum Island. Ogólnie Drum Island to jest saga ark, kurwa, sami widzicie jaki mam z tym problem, której największym problemem jest jej antagonista, bo tak jak wam powiedziałem, do tej pory jedynym antagonistą, który się faktycznie tutaj wyróżniał, to był Arlong, ewentualnie Kuro, ale to była... Ten ark Syrep Village był dość krótki i taki mało znaczący, mam wrażenie, mało wciągający, podczas kiedy Arlong Park to było już czuć, że to jest taka mocno rozbudowana historia, no nie? No i Drum Island to też była historia, która była rozbudowana, mieliśmy ten cały wątek lekarzy, był oczywiście tam przekaz odnośnie tej służby zdrowia i tak dalej, ale no cierpiała ta saga i nadal cierpi na brak poważnego antagonisty, bo Wapol jest postacią, której po prostu nie lubię, ale... postać Choppera, którą w tamtym momencie pokochałem i trudno mi powiedzieć to jednoznacznie ze względu na to, że po każdych moich przemyśleniach wystawiam postaciom oceny i Chopper już nie ma oceny 10 na 10, to się zaczęło psuć po timeskipie, kiedy nie dość, że jego design został zmieniony, to po prostu Chopper został zredukowany jeszcze bardziej do roli takiej maskotki, a nawet jak już coś robi ważnego, to nie jest to, mam wrażenie, aż tak doceniane, jak być powinno. Przed timeskipem mam wrażenie, że Chopper miał znacznie większy wpływ na fabułę i zdecydowanie lepiej wyglądał i po prostu jego postać mi się bardziej podobała. W sadze Drum Island to jego backstory kupiło mnie niesamowicie. Ta końcówka była bardzo wzruszająca. W ogóle to jak szedł po tego grzyba dla doktora Hiruluka, prawda? To było coś bardzo wzruszającego. Soundtrack w tej sadze był świetny. Doktorin to też była genialna postać. Bardzo podobał mi się cały ark po prostu, aczkolwiek no muszę tutaj odjąć za to, że ten Wapol to było coś, co nawet bym nie nazwał, że było takim prawowitym zakończeniem sagi. To było dość ciekawe, że mieliśmy sagę, którego końcem tak naprawdę bardziej bym nazwał ten wybuch, w zasadzie zrobienie tego dymu, kwiatu wiśni Ala, prawda, który zakończył ten cały wątek marzenia doktora Hiruluka i leczenia całego kraju, niż pokonanie Wapola, który był tam taką postacią na doczepkę, ale rozumiem, że w One Piece nie zawsze jest tak, może to też jest moje zboczenie z Dragon Balla, że dany ark musi mieć antagonistę. Czasami arki polegają na czymś innym niż na pokonaniu przeciwnika. Oczywiście te największe arki zazwyczaj polegają na pokonaniu przeciwnika, albo na jakiejś walce przynajmniej, no nie? A takie arki, które tam mają po kilkanaście odcinków, to zazwyczaj opowiadają o czymś innym, no ale w przypadku Drum Island mieliśmy faktycznie historię, która miała jakiegoś przeciwnika i on był po prostu słaby, także tier A. Chopper ciągnie to po prostu za uszy, za rogi można byłoby powiedzieć. Tak jak w przypadku Arlong Parku, dużo osób też mówiło, żebym wytrzymał do Alabasty. Wytrzymałem do Alabasty i faktycznie była to do tej pory moja najlepsza saga, ale w tamtym momencie mówiłem, że nie mam jeszcze takiej sagi w One Piece, która by mi się jakoś szczególnie podobała, która bym powiedział, że trafiła w moje serce, przebiła moje serce strzałą Amora i teraz bez dyskusji stawiam ją na pierwszym miejscu. Arlong mi się podobał, Alabasta po prostu obiektywnie patrząc była lepszą sagą, arkiem, z ciekawszym antagonistą, ale to nie była saga, która by, wiecie, kompletnie wywindowała One Piece w moim rankingu anime na jakiś wyższy poziom. Tak, jest to saga dobra, która trafia do tieru S, z do tej pory najlepszym antagonistą, bo Krokodyl była to postać, która po prostu miała ciekawy charakter, fajny design, świetną moc, przenikliwe myślenie, bystra postać, która miała swoje pionki na tej planszy, która miała swój plan, wykorzystywała innych i mimo tego, że była to postać zła do szpiku kości, to podobało mi się to, w jaki sposób ona działała, bo to było coś, czego mam wrażenie One Piece w tamtym momencie dla mnie, w moim odczuciu, jako dla widza potrzebował, czyli takiego antagonisty z krwi i kości, mało tego, takich momentów, w których czuć bezradność, czuć, że nasza postać, która miałaby pokonać, wiadomo, że będzie to Luffy, postacie nasze, które miałyby pokonać swoich przeciwników, muszą pójść krok do przodu. To jest taki
mam wrażenie, pierwszy duży skok naszych postaci, w rozwoju naszych postaci. Zoro pokonał tego gościa, który był stalą, Luffy pokonał krokodyla, którego wcześniej uznać musiał wyższość, jak został tam przedziurawiony, więc w przypadku Alabasty nie dość, że był problem do rozwiązania, to jeszcze każda z postaci miała jakiś rozwój, no nie? Wiadomo, że nie wszystkie walki wciągnęły mnie aż tak bardzo, bo tam Sanji z Boncianem, czy Nami z Pauliną, to było coś, co oglądało mi się nie aż tak na brzegu krzesła, ale TRS mówi sam za siebie. Dobra saga, po prostu do tej pory najlepsza. Arc Jai podobał mi się głównie ze względu na to, co tam nastąpiło przy tej zemście Luffy'ego na Bellamim. To było coś, co mi się podobało, zwłaszcza jak wszyscy zaczęli sobie uświadamiać, jak drogi jest Luffy, bo on tam wtedy miał bounty bodajże 30 milionów. Czy 100 milionów? I nie pamiętam aż tak dokładnie. Cała ta historia z Nolandem była w miarę interesująca. Bardziej po prostu ciekawiła mnie już sama wyspa, Sky Island. To było coś, na co bardziej czekałem. Bellamy trochę pociągnął tę sagę w dół, ale przynajmniej zostało to naprawione przez tę zemstę. Ogólnie dość krótka historia, bardzo porównywalna, mam wrażenie, do tych pierwszych takich króciutkich historyjek typu właśnie Romance Dawn, czyli swego typu wprowadzenie, jakiś drobny rzezimieszek, któremu tam można dać po mordzie, ale generalnie nic, co jakoś szczególnie zapadłoby w pamięć. To jest mimo wszystko, mam wrażenie, nadal z perspektywy czasu bardzo ważna i do tej pory chyba nierozwinięta historia, albo jest coś, może nie będę mówił, że nierozwinięta historia, bo może to jest kwestia mojej niewiedzy, ale nadal po prostu zastanawiam się nad tymi słowami, które Luffy i Zoro, w zasadzie Zoro to chyba powiedział, odnośnie Czarnobrodego, że to są raczej oni, a nie on. Widziałem w komentarzu kwestię, że to może się tyczyło tego, że on tam miał swoją załogę, więc to nie było tak, że Czarnobrody był tam sam, tylko miał tam jeszcze schowanych swoich ludzi, ale w moim odczuciu te słowa jakby tyczyły się tej postaci konkretnej. Tam Nami chyba zapytała, że kim on jest, a Zoro powiedział nie on, tylko oni raczej, no nie? I ja tak się zastanawiam, czy to ma związek z tym, że Czarnobrody jest w stanie posiadać więcej niż jedną owocową moc. Póki co nie wiem, jak to jest, może to zostało wspomniane, a ja o tym nie pamiętam, wydaje mi się, że nie, bo bym raczej to zapamiętał, a jeśli to jest jeszcze jakiś spoiler z mangi, o którym nie wiem, to proszę, żebyście mi tego nie pisali, zaraz do tego sam dojdę. Skypiea, saga, która w pierwszą połowę miała nudną, tak bym powiedział. Te aniołki, które tam latały po tym lesie Enela, to było coś, co większość czasu raczej mi się nie podobało. Mam wrażenie, że ta saga zaczęła się robić ciekawa w momencie, w którym Luffy w końcu zaczął bić się z Enelem, kiedy się okazało, że prąd nie przechodzi przez gumę, więc już wszystko szło w stronę konkluzji. Tutaj historia na pewno była też ciekawa, tycząca się tego dzwonu. Końcówka sagi była bardzo ciekawa, tycząca się też poneglyfu, tego autografu Rogera, który jak się potem okazało był napisany przez Odena. To było bardzo ciekawe, ale mówię, końcówka tej sagi tutaj bardzo to pociągnęła. Początek mnie wynudził, tak wam po prostu powiem. Mimo tego uważam, że początek całej sagi Sky Island, bo to chyba było jeszcze właśnie przed Jają, bardzo mi się podobał. Moment, w którym ten wielki statek, w ogóle jakiś statek spada z nieba. To było bardzo niespodziewane. One Piece ma tę moc, że potrafi zaskakiwać nawet po tylu odcinkach. No to było po tam, nie wiem, 200-300 odcinkach tak naprawdę. W zasadzie nawet nie całych, więc to nie było tak, że widziałem wszystko, ale ten statek spadający z nieba mnie bardzo zaciekawił. B. Long Ring, o kurwa, dobra. Long Ring, Long Land. Mogę na to mówić Long? Okej, niech będzie Long. Może to będzie kontrowersyjne, ale ta saga mi się podobała, ten arc mi się podobał, głównie ze względu na humor, głównie ze względu na format turnieju. Oczywiście były momenty, które mi się mniej podobały, jak na przykład to, że Chopper został tam wyłączony z załogi, mieli go sprzedać i tak dalej. No, czułem się wtedy, jakby mi ktoś napluł do ryja, ale na szczęście wszystko się skończyło dobrze. Ten gościu, jak on się nazywał? Nie pamiętam, jak on się nazywał, ten z nosem, który miał ten slow fruit. Nie pamiętam, jak on miał na imię, ale to była postać, która z tej całej przeciwnej ekipy może nie tyle co irytowała, bo to była nadal postać z takim zabarwieniem gagowym, ale nie podobało mi się mimo wszystko to, jak oszukiwali. Nie w takich sagach turniejowych, które też w Dragon Ballu miały miejsce niejednokrotnie, najbardziej przeszkadza to, jak ktoś oszukuje i potem jeszcze wygrywa, a tutaj było tego pełno. Ale sam format turnieju, same gagi, Usopp, który tam krzyczał banzai, tak niepewnie, to było coś, co bardzo mi się podobało, aczkolwiek nie na tyle, żebym to wrzucił jakoś tam, wiecie, na równi z Drum Island, także wrzucam to do tieru B, wyżej niż Little Garden. Pewnie już będą osoby, którym się żyłka zaczyna pompować, ale przepraszam,
to tylko moja durna, skromna opinia. Ale żeby nie było tak pusto na samej górze, to przechodzimy teraz do absolutnego piku, do sagi świetnej. Water 7, jak dobrze wiecie, to jest saga, którą bardzo sobie cenię. W momencie, w którym zobaczyłem to miasto, w momencie, w którym Nico Robin zaczęła słyszeć na ulicy głosy od zamaskowanych ludzi CP9 i zaczęła się taka intryga, Iceberg, Kaku, Lucci, wszyscy się, może nie Iceberg, o nie, ale ci wszyscy z Galejla razem z Paulinką i tak dalej, oni się okazali, że byli złymi. No świetnie mi się to oglądało, to była saga, która przez większość czasu trzymała w napięciu, zwłaszcza od momentu, w którym jakby pojawił się ten wątek CP9. Historia tego pociągu, Toma Fishmana, Frankie to była postać, która mi się na początku troszkę nie podobała, głównie ze względu na to, co zrobił z Usoppem, ale potem odkupiła swoje winy, jakby zaliczam też mimo wszystko może pociąg, nie wiem czy pociąg powinienem zaliczyć do Enies Lobby czy do Water 7, bo tak naprawdę no do Enies Lobby wpadliśmy dopiero jak dojechaliśmy pociągiem, prawda? Także niby pociąg powinien być zaliczany do Water 7. Pierwszy taki bardzo mocny moment, w którym poczułem, że ta załoga tak naprawdę to nie jest zlepek jakichś tam postaci, które tak czy siak, niezależnie od okoliczności się lubią, że nie zawsze wszystko będzie pięknie, że nie zawsze wszystko będzie szło zgodnie ze scenariuszem typowym dla shounena, że to nie będzie żyli długo i szczęśliwie. Mówię tutaj o kłótni Luffy'ego i Usoppa, który odłączył się od załogi. To było tak realistyczne i tak potrzebne dla mnie w tamtym momencie. No, mimo tego, że to było bolesne, bo nie chciałem, żeby tak to wyglądało, to ta walka Usoppa z Luffym zdecydowanie w tamtym momencie to był mój ulubiony moment w One Piece. Ta cała akcja w ogóle związana z Going Merry i tym, że już ona nie może płynąć. Ta saga po prostu trzymała non-stop w napięciu, miała rewelacyjne momenty i naprawdę nie jestem w stanie sobie przypomnieć słabych momentów, prócz tego, że na początku nie lubiłem Frankiego, no bo pobili Usoppa, no nie, ale mówię, Frankie się potem odkupił i obecnie jest jedną z moich ulubionych postaci. Enies Lobby, jakby tutaj to ugryźć, ponieważ jest to saga, która ma zdecydowanie jaśniejsze momenty niż Water 7. Water 7 to było świetne wprowadzenie i mam wrażenie, że poziom tej sagi był równy, chociaż był moment w przypadku Water 7, jak nadchodziła Aqua Laguna i tam musieli Luffy'ego wyciągać z budynku, między dwóch budynków, Zoro z komina, to też było takie średniawe. W przypadku Enies Lobby takimi nudniejszymi momentami były te momenty, jak ta cała gromada, Sodom, Gomora i tak dalej walczyli, mieliśmy te akcje z gigantami. Oczywiście Sodom, Gomora, zwierzęce postacie, do których mam sympatię, ale chodzi o to, że to były walki o troszeczkę niższej intensywności. Zresztą potem już walki z CP9 też niektóre były mniej ekscytujące dla mnie, chociażby walka Nami z tamtą Pauliną, czy tam już ona też nie miała na imię Paulina, no to będzie druga Paulina. Kalifa, ona się nazywała Kalifa, okej? No ale no kurwa, Enies Lobby to jest saga, która ma chyba największą ilość momentów, które były po prostu, przy których mi kopara opadała. Pierwszy raz, kiedy Luffy odpalił Gear drugi. Potem, kiedy zasugerował, że może jeszcze odpali Gear trzeci. Ja wtedy wyskoczyłem z łóżka. Wypierdoliłem z kapci jak Tom i Jerry. Głowa moja wbiła się w sufit i tylko zwisałem, no nie? Bez kapci. Potem jak wywalił te drzwi Gearem trzecim, mimo tego, że jeszcze nie wiedzieliśmy o co chodzi, cała walka z Lucim, zwłaszcza końcówka. Transformacja Choppera to jest jeden nadal z moich ulubionych momentów w ogóle w One Piece. Zoro i ta jego Ashura, czy cokolwiek to było. Sanji, któremu nagle się zaczynają świecić nogi. Końcówka. To jest kurwa taki majstersztyk. To był moment, w którym ja naprawdę wstałem od stołu, bo pamiętam, że wtedy jadłem śniadanie. Mi jedzenie z mordy wypadało. Musiałem to zatrzymać i chodziłem po mieszkaniu, trzymając się za głowę i przeklinałem, bo w momencie, w którym zobaczyłem, że to Going Merry uratuje naszych bohaterów, to był whisky peak, tylko że bez whisky. To był po prostu peak. To był szczyt. Tego było tak dużo, że ja nawet zapomniałem o chyba jeszcze najlepszym momencie, czyli Backstory Robin, czyli moment, który do tej pory, do dzisiaj, był najbardziej dla mnie wzruszającym momentem w całym One Piece. Backstory Robin. Ta cała historia z Oharą, z matką, Olwią i tak dalej. Nie, jak sobie teraz o tym myślę, to utwierdzam się w przekonaniu, że moja pierwsza myśl była dobra. Enies Lobby ląduje na pierwszym miejscu. Post Enies Lobby to jest historyjka, która też mi się podobała, ze względu na to, że dobry smak pozostał po prostu po Enies Lobby, ale to nie jest tak, że ta saga jechała tylko na tym dobrym smaku Enies Lobby, bo mieliśmy jeszcze zbudowanie Sani, całą akcję z Frankiem, który dołączył
dołączał do ekipy. Przede wszystkim podobał mi się ten wątek z Garpem, który przyjechał, rzucił parę bomb i sobie tam odjechał. Zobaczyliśmy Kobiego i Helmeppo, którzy nagle się dobrze biją. Nie wiem, czy fani One Piece na przykład oddzielają moment zakończenia walki z Kaido jako post-Wano na przykład, no nie? Mamy tutaj post-Enies Lobby, mamy post-War i tak dalej, ale tam mam wrażenie, że to się jaśniej odznacza od poprzedniej sagi, więc w tym przypadku jestem w stanie to zrozumieć. Chodzi mi tylko o to, że takie imprezki końcowe zawsze mi się po prostu podobają. Mieliśmy też bardzo ciekawy wątek Robin i Aokijiego, którzy rozmawiają ze sobą tam za murem. Wtedy bardzo mi Aokiji zaimponował, puszczając tak naprawdę Robin. Mimo wszystko za mało, żebym ją wrzucił wyżej na równi z Alabastą czy Arlong Parkiem, bo to były takie po prostu pełnoprawne arki z dużymi antagonistami. Mimo wszystko wysoki tier A. Thriller Bark. Saga, która też cierpiała na podobny problem co chociażby Drum Island, czyli słaby antagonista. Moria mi się w ogóle nie podobał, miał paskudny charakter, mimo tego, że był silnym antagonistą, to nie było tak, że on był jakimś szczególnym gagiem. Miał tę swoją armię, tych swoich przybocznych, tego Jaguara, który miał owoc, o którym zawsze marzył Sanji. Perona, zdecydowanie moja ulubiona postać z całej sagi, jeśli chodzi o ten zestaw antagonistów. I to jest saga, która ma po prostu momenty. W większości przypadków się nudziłem, ale ma ta saga momenty i to jest za mało, żebym wrzucił ją wyżej. Bo jak na to, jak długo ona trwała, to się średnio bawiłem. Aczkolwiek te momenty, które ma, są jasne. Nawet bym powiedział, sorry, dobra, to nie jest tak, że to jest gorsze niż ark z Usoppem. Bym powiedział, że jest to na górze tieru C, ale nie dam tego wyżej, bo tak jak na pewno te sagi, tutaj Long Ring czy Little Garden, nie miały tak jasnych momentów jak Thriller Bark, to one były na bardziej równym poziomie. Ta średnia po prostu wychodziła wyżej. W przypadku Thriller Bark było tak, że klimat mi się przez większość czasu nie podobał. Były odcinki, w których się nudziłem. Główny antagonista był głupi. Ten Ors, ten wielki ogr, gigant, to było coś, co mi się średnio podobało. Ale na przykład Big Emperor, prawda? To było Big Emperor, tak to się nazywało. Poznanie Brooka, jego historia z Labunem, końcówka całej walki, tak naprawdę ta ostatnia kombinacja, końcówka, kiedy Zoro przyjął ból, w ogóle Kuma się pojawił i tak dalej, Bartłomiej Makumba. Czy o czymś jeszcze zapomniałem? No wiecie, o czym mówię. Są to jasne momenty, ale jak na to, jak długa była ta saga, to nie wyciąga ona jej wyżej. Mimo wszystko tier C to nie jest tak, że to jest saga, której nie lubię. Po prostu to jest saga, która, tak jak powiedziałem, ma momenty, no co wam mam tłumaczyć? Ma momenty. Sabaody też ma momenty, ale bardziej podobał mi się już tam klimat. Było czuć, że coś się zmienia. Zobaczyliśmy inne postacie z najgorszego tego pokolenia. Aczkolwiek średnio spodobał mi się ten wątek z tymi niebiańskimi smokami. Nie wiem, czy to jest oficjalne polskie tłumaczenie, ale tak sobie mówię. Celestial Dragons, ale ta cała aukcja, no i tak naprawdę Sabaody zaczęło się od tego momentu, kiedy poznaliśmy tego Duvala, no nie? Wtedy tak naprawdę zaczął się ten ark Sabaody. A Duval, sobowtór Sanjiego, no to była historia, która średnio mi siadła. Keimi i ten drugi, ta ośmiornica, nie pamiętam jak on się nazywał, którą zawsze wszyscy ignorowali, to też były takie postacie, które, może powiem trochę brzydko, ale były na doczepkę. Nie mówię, że ich nie lubiłem, bo to byli sympatyczni goście, ale to nie było tak, że one miały jakąś szczególną wartość dodaną w moim odczuciu. Zdecydowanie najlepsze momenty i największe plusy tego całego Sabaody to jest poznanie Rayleigh'ego i końcówka. Kiedy wszyscy zostali tam już, walczyli tak naprawdę i z pacyfistami, pojawili się admirałowie i Kuma ich tam wszystkich wyrzucił, mimo tego, że my nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Jest to saga, która jest niezła. Może być taka ocena? Okej, to idziemy dalej. Amazonka, Amazon w zasadzie, Amazon Lily. Nie wiem jak to wyjadacze One Piece czytają. Amazon Lily? No niech będzie Amazon Lily. Na początku klimat był dla mnie troszeczkę dziwny, ze względu na to, że nie wiedziałem, czy to mi się spodoba, ponieważ odnaleźliśmy się zresztą tak samo jak Luffy w zupełnie innych okolicznościach. Ale potem jak to się przerodziło w taką bardziej intensywną historię, w której Luffy musiał się bić z tymi siostrami Boy. Potem okazało się, że ma królewskie haki, jakby ta cała moc, która w tamtym momencie została uwolniona. Bo z tego co pamiętam, to był pierwszy moment, w którym on użył królewskiego haki, jeszcze nieświadomie. Wtedy zacząłem być bardzo zainteresowany tą całą historią. To backstory Hancock podobało mi się też. To były takie momenty, które mimo tego, że nie były, mam wrażenie, w porównaniu do tych najjaśniejszych momentów ogólnie One Piece jakoś szczególnie intensywne, to cały obraz tej sagi był przyjemny do oglądania. Może też ze względu na to, że widzieliśmy wszędzie baby w bikini. To niech będzie, że to przez to umieszczam to w tierze niezłe. Powiem wam, że jestem trochę rozdarty, jeśli chodzi o Impel Down, bo mam co do tej sagi pewne wątpliwości. Z jednej strony bardzo mi się podoba, bo
bo mieliśmy momenty, mieliśmy w ogóle Redemption Arc i Bagiego, i Mistera 3, i Bonciana. To były postacie, które bardzo cieszę się, że się tam pojawiły, bo zdecydowanie bardziej wolę na nie patrzeć jako na postacie pozytywne, niż pamiętać o nich jako o postaciach, których nie lubię, no nie? To jest coś, co stanowiło o sile tego arku, ale takie sceny, w których na przykład Boncian chronił Luffy'ego przed wilkami, albo Luffy tam finalnie się wyleczył, albo mieliśmy spotkanie Jinbeya. W ogóle sam pomysł na to, że jest to coś, co nie jest typową sagą, w której to, wiecie, ktoś najeżdża na nas. Chociaż w większości przypadków tak to wygląda, że w One Piece, że to my idziemy dalej i tam jest jakiś przeciwnik, ale zazwyczaj jest to tak, że jest to naturalny element przygody, podczas kiedy tutaj mieliśmy włamanie do pilnie strzeżonego więzienia, żeby uratować Ace'a, i to chyba był taki element, który mimowolnie trzymał w napięciu, kiedy tam jeszcze zaczęło się odliczanie, że do egzekucji Ace'a zostało tyle i tyle czasu, kiedy Ace był tam przytrzymywany na samym dole. Tak jak mówię, poznaliśmy Jinbeya. Zresztą nie tylko Mister 3, Buggy i Boncian dostali Redemption Arc, bo przecież Krokodyl się do tego wszystkiego włączył, więc to była ciekawa saga pod tym względem, że poznaliśmy dużo nowych postaci, takich jak Ivankow, takich jak Inazuma, ale też stare postacie pełniły dużą rolę i dziwnie się na to patrzyło, ponieważ tak naprawdę była to pierwsza saga, w której Luffy był sam. Pomijając te początki, kiedy tam dopiero zbierał ekipę, prawda? Już na początku zebrał Zoro, także można powiedzieć, że pomijając ten sam początek, Luffy był pierwszy raz sam. Nie kłuło mnie to w oczy. Gdybym miał sagę, w której na przykład Goku podróżuje sam, to nie wiem, czy byłbym za tym, żeby coś takiego oglądać. A tutaj w tym przypadku było to, mam wrażenie, w bardzo fajnych proporcjach wymieszane, no i była duża dawka humoru. Mówię, to ocieplanie wizerunku Bagiego poszło naprawdę bardzo sprawnie. Po czasie myślę, że jestem w stanie docenić to, jak ten ark został zaprojektowany, jego dobre momenty, chociaż nie jestem jego dużym fanem aż tak, żeby go umieścić w tierze dobre. Umieszczam go w tierze A. Mówiliście też, żebym poczekał do Marineford, no i poczekałem i obejrzałem Marineford. I dużo osób mówiło, że to jest najlepsza saga w One Piece. Dużo osób mówiło, że na poziomie Water 7 i ogólnie Enies Lobby, tej całej przygody związanej z Water 7. Marineford to była saga, która non-stop mnie trzymała w napięciu od samego początku, zwłaszcza od momentu, w którym, ja pierniczę, wejście Białobrodego, Moby Dick wypływa spod wody, miał ten coating, prawda, ja pierniczę, moc Białobrodego, cała ta saga, zresztą nie muszę wam jej opowiadać, bo teraz się zaczynam rozpływać po raz kolejny, ale to świadczy o tym, że jest to saga, która absolutnie zasługuje na miejsce w tierze Z, jeśli ja przestaję patrzeć na nią obiektywnie, bo tak jak mówię, jest to ranking mojej sympatii, nie staram się umieścić tych sag obiektywnie, licząc wszystkie plusy i licząc wszystkie minusy i wyciągając z tego średnią, absolutnie nie. Ja tutaj przypominam sobie, co czułem, kiedy oglądałem to po raz pierwszy. To było po prostu zajebiste. Aczkolwiek były momenty, które mnie troszeczkę poirytowały, chociażby śmierć Ace'a. Nie spodziewałem się, że tak to się zakończy. Nie spodziewałem się, że Oda będzie miał jaja uśmiercić Ace'a. Jednym z największych problemów One Piece, zwłaszcza w Sadze Wano, jest wszechobecne wskrzeszanie postaci, które miały już 3 razy umrzeć, a jeszcze jakoś żyją. Kurwa, Ace nie miał drugiej szansy. Tak czy siak. Zdecydowany tier Z. Post-war, czyli ten ark po wojnie, jak Luffy łapał się za głowę i tam Jinbei musiał go ogarniać. Mieliśmy jeszcze Gibraltara, który też dużą rolę w tamtej historii wypełnił, bo tak naprawdę uratował Luffy'emu życie. Porównałbym to do tego Post-Enies Lobby, tylko że Post-Enies Lobby było ciekawsze, bo mieliśmy troszeczkę więcej humoru, mieliśmy Garpa, który rzucił fajne bomby informacyjne, mieliśmy Frankiego, któremu zabrali gacie i tych momentów było więcej, ale ten ark też był fajny, ponieważ mieliśmy zahaczenie potem o rozpoczęcie treningu z Rayleighem, a Rayleigh to jest jedna z moich ulubionych postaci, z tych takich starszych, powiedzmy, takich drugoplanowych, jeśli mogę tak brzydko powiedzieć o Rayleighim, no bo nie ukrywajmy, jest postacią drugoplanową, nie ma go na pierwszym planie cały czas. Raz na jakiś czas się pojawia. Także było to ciekawe pod tym względem, co tam mieliśmy, ale też ciekawe ze względu na to, że widzieliśmy, że coś się dużego zmienia, no i mieliśmy tak naprawdę bardzo dużą zmianę, bo ja czekałem na ten timeskip od niepamiętnych czasów, odkąd wiedziałem, że jest One Piece, to wiedziałem, że jest One Piece przed timeskipem i po timeskipie. Bardzo podobała mi się ta akcja z tatuażem. Nie do końca podobały mi się wszystkie lokalizacje, do których trafili nasi bohaterowie. Średnio podobała mi się lokalizacja Choppera, nie podobała mi się w ogóle lokalizacja Usoppa. Podobała mi się bardzo lokalizacja Zoro, także
powiedzmy, że się to troszeczkę wyrównało, ale to nie jest tak, że to jakoś szczególnie wpływa na ostateczną ocenę, bo tak jak mówię, się to wyrównało, ale ogólnie cały ark był ciekawy, po prostu widzieć, jak to się wszystko potoczyło i bardziej ciekawiło mnie to, jak to teraz będzie wyglądać, a wyglądało na początku słabo i nie będę tego ukrywał. Powrót na Sabaody mi się nie podobał. I może to jest kwestia przyzwyczajenia, nowych designów, które w większości nie byłem w stanie się do nich przyzwyczaić. Jak już były dobre designy, Zoro miał fajny design, chociaż bardziej podobał mi się ten jego poprzedni. Ten nowy był nadal nie wiem dlaczego ma bliznę na oku, ale design Nami mi się średnio podobał. Może to była kwestia tego, że byłem przyzwyczajony do krótszych włosów. Wiecie co? Najgorszy design po powrocie miał Chopper. Moja ulubiona postać. I tutaj zaczął się ten spadek właśnie, jeśli chodzi o Choppera. W ogóle nie kupiła mnie ta akcja z tymi podrobianymi słomkowymi kapeluszami. Jedyny plus, jaki jestem w stanie sobie wyobrazić na temat tej sagi, to Kuma, który bronił Sani. To było akurat bardzo fajne. Postać Kumy to też jest jedna z takich tragicznych postaci. Dużo teraz o niej jest w Egghead, także na jej temat troszeczkę będziemy sobie niedługo mówić, jak będę wrzucał omówienie po obejrzeniu wszystkich odcinków anime. Ale tak jak mówię, to był powrót, który sprawił, że zacząłem troszeczkę tęsknić za tym One Piece'em przed timeskipem i miałem naprawdę nadzieję, że to się zrobi coraz lepsze, bo ten powrót był nudny, a saga Fishmanów podążyła jeszcze dalej. Saga Fishmanów ląduje na samym dole, chociaż czy na samym dole, powiedzmy, że nie jestem do końca pewien. Powrót na Sabaody miał momenty. Kuma albo Luffy, który tam pierwszy raz używa tego haki, żeby tam kogoś powalić. Tylko że to było krótkie i czy jestem w stanie obiektywnie porównać ten ark do tego długiego arku? Nie wiem. Nie wiem, w jakiej kolejności miałbym to tutaj ustawić. Fishmani po prostu to była saga, która mam wrażenie, że była tak skonstruowana, żeby pokazać, co teraz nasi potrafią. Ta ostatnia walka z jednej strony była może nie tyle co spełnieniem marzeń, co takiej mojej małej zachcianki, bo zobaczyliśmy, jak wszyscy walczą praktycznie jednocześnie, pokazując tam swoje nowe techniki, ale czuć było, że to jest takie trochę wymuszone. Hordy był naprawdę nudnym antagonistą, miał słaby design, nie podobał mi się praktycznie pod żadnym względem, tak samo jak tamten Van Dek, jak on się nazywał, ten drugi, nie wiem, kurwa, który był w sumie głównym villainem, no Hordy był głównym villainem, ale villain, prawda, bo też będziecie się czepiać, że mówię villain po polsku. Nie mogłem się tutaj przyzwyczaić do nowych designów, ale też irytowało mnie to, że nasi bohaterowie w ogóle nie są zainteresowani sobą nawzajem, no nie? Jakby spędzili 2 lata w różnych miejscach, wrócili kompletnie inni, z innymi technikami i ja tylko czekałem, aż zobaczymy jakieś interakcje między postaciami, które rozmawiają ze sobą na ten temat, a tego było jak na lekarstwo. Na samym końcu jedyne, co mi się podobało, to, że mieliśmy poruszoną kwestię Joy-Boya, to za sprawą Robin, która tam sobie gadała. Naprawdę było tego bardzo mało i cała saga była nudna, też ze względu na takie rzeczy jak chociażby Sanji, który wtedy, 2 lata był na wyspie, pamiętamy na jakiej był wyspie, więc zobaczył w końcu normalne kobiety. Jestem w stanie z jednej strony zrozumieć, że miał taką, a nie inną reakcję przez większość sagi, ale Sanji był wtedy bardzo irytujący. Bym powiedział, że to jest najniższy moment Sanjiego w całym One Piece. Punk Hazard to była saga, którą Lo tak naprawdę ciągnął na swoich plecach. Shiroro, to był Shiroro, prawda? Chciałem powiedzieć, że to jego imię, nie. Caesar Clown, Shuroro w zasadzie tak sobie się śmiał, prawda? Ta saga miała momenty, tyle mogę o niej powiedzieć. Z takich momentów, które mogę wymienić, to walka Aokijiego i Akainu, która jakby była przyczyną nietypowego środowiska na Punk Hazard, ale w tamtym momencie historii Caesar Clown był dla mnie jeszcze irytującą postacią. Wiadomo, że potem był w Dressrosie, był też w Whole Cake Island, więc to była postać, która miała trochę czasu, żeby z takiego głównego przeciwnika, bo to nie jest postać, która według mnie pasuje na głównego przeciwnika sagi. To jest gość, który ma swoje zadanie, ma swoje jakieś tam pokręcone cele, wiadomo, że jest moralnie złe, ale to nie jest postać, która ma charakter głównego przeciwnika. Znacznie bardziej pasuje jako na przykład taki antagonista dodatkowy, albo chociażby jaką rolę spełniał, czyli taki antagonista typowo pomagający naszym, bo nie ma innego wyboru. Znacznie bardziej podobał mi się Cezar pod kątem komizmu i tę rolę wypełniał później, niż roli głównego złego, a tę rolę wypełniał w Punk Hazard. Wątek tych dzieci średnio mnie obchodził, wątek tych smiley w tamtym momencie też średnio
całkiem nie obchodził. Tak bym powiedział, że najlepszym momentem był moment, w którym Lo przeciął Vergo, on tak się nazywał, nie pamiętam czy to był Vergo, czy jakieś tam inna warga i przy okazji przeciął całą wyspę. To było akurat zajebiste, ale tak jak mówię, ta saga ma momenty i to tyle. Dressrosa. Oprócz tego, że ta saga była dużo razy przeciągana, to naprawdę podobała mi się ta historia. Gdybym oglądał to bez fillerów, to myślę, że naprawdę byłoby to wyżej, ale no muszę tutaj oceniać to, jak to wyglądało w anime. Doflamingo jest rewelacyjnym antagonistą i to jest już postać, która wręcz kwitnie w roli antagonisty. Wspaniałe backstory, rewelacyjny design, maniakalny śmiech, ciekawe moce. Ostatnia walka z Gearem IV to było coś niesamowitego, ale też kolejna saga, w której Lo bardzo dużo zrobił. Backstory Lo, nie wiem, w tamtym momencie czułem, że albo backstory Robin, albo backstory Lo to są albo najsmutniejsze backstory. Zdecydowanie bardziej wzruszyło mnie, może nie zdecydowanie bardziej, ale bardziej po prostu wzruszyło mnie backstory Robin, ale ta historia z dzieciństwa Lo też była niezwykle wzruszająca i jest ogromną wartością dodaną do całej sagi Dressrosy. Mówię, dużo było tego przeciągania na samym początku, ten turniej, w którym Luffy walczył jako nie Lucci, tylko Lucy w zasadzie na tej arenie, nie wiem po co to było. Tak z perspektywy czasu, no wiem, że mieliśmy Rebekę, mieliśmy żołnierzyka, który się okazał ojcem Rebeki, to też było świetne, ale ta pierwsza część momentami mnie nudziła. Mimo wszystko cała saga Dressrosy, w zasadzie ark już w mieście, był naprawdę dobry. Tier S. Zou. Średnio mi podpasował klimat tych minków. Ogólnie jakby pomysł na miasto, które jest na plecach słonia, który ma tysiące lat i sobie chodzi tam jak mu się podoba. To jest coś, co jest niezwykle kreatywne, tajemnicze i wiem do tej pory, że jest nie wszystko jeszcze odsłonięte, no bo przecież Zunisha powiedział, że był kompanem Joy Boya, który 800 lat temu popełnił przestępstwo, a teraz widzimy tego Zuniszę tylko jako słonia. To był ark, którego chyba nie da się z perspektywy takiego zwykłego, niedzielnego widza, który oglądał to raz, docenić teraz, podczas kiedy nie znamy po prostu odpowiedzi jeszcze na niektóre pytania, bo mieliśmy wątek tego, że Momo i Luffy słyszą że mogą rozmawiać z Zunishą, mieliśmy bardzo dużo wątków związanych z Wano, którego wtedy jeszcze nie rozumiałem, ale to był ark, przy którym się bawiłem tak okej. Miał momenty, jak na przykład Zunisha walnął Jacka, mamuta z nosa. Najlepszym chyba momentem było to, jak się okazało, że wszyscy tam przyznali, że Raizo żyje i jest bezpieczny. To było coś, czego się w ogóle nie spodziewałem. Naprawdę to było coś, może dla niektórych mogłoby to być oczywiste, ale ja się tego w ogóle nie spodziewałem. Mówię, ten ark miał momenty, ale też chyba należy go traktować coś jako bardzo przejściowego. Też coś takiego nietypowego, bo część ekipy popłynęła do Wano, część ekipy do Whole Cake Island i mieliśmy dosłownie odwrócenie tego, co było w Dressrosie, bo te postacie, które odpłynęły z Sanjim na Zou, których nie mieliśmy pod koniec Dressrosy, potem były obecne w sadze Whole Cake Island, a te, które były w Dressrosie i które oglądaliśmy częściej, popłynęły na Wano. Frankie, Robin, Zoro, Usopp. Także tak, Zou, tier C, wysoki. Whole Cake Island. Saga bardzo dobra. No wiadomo, głównie ze względu na backstory Sanjiego, które też było smutne. Kurde, też bym powiedział, że jedno z najsmutniejszych. Nie wzruszyło mnie aż tak bardzo, chociaż moment, w którym Reiju popchnęła małego Sanjiego i tam kazała mu uciekać, to był chyba najbardziej wzruszający moment z tej całej akcji. Walka Luffy'ego i Sanjiego była bardzo niespodziewana, jej końcówka była niesamowicie brutalna i też smutna dla widza, jak Nami, zwłaszcza jak go spoliczkowała i powiedziała do niego sayonara. Ja mówię, kurwa, to jest podobny moment do tego, jak Usopp się wyłamał w Water 7, prawda? I też mamy tutaj podobną sytuację. Oczywiście zupełnie inne okoliczności, ale tutaj mam wrażenie, że ta ostatnia walka, bo mieliśmy Luffy'ego kontra... jak on się nazywał? Katakumbi, okej. Ja naprawdę muszę sobie przypominać naprawdę mocno imiona tych postaci, ale jestem zdumiony, że jestem w stanie to robić w niektórych przypadkach, bo już kompletnie mi wypadł z głowy ten Katakuri. Walka, która była bardzo ważna dla rozwoju Luffy'ego, miała swoje ważne momenty i oczywiście Snake Man to był najjaśniejszy jej punkt, chociaż w pewnym momencie już miałem wrażenie, że to się non-stop dzieje to samo. Ja wiem, że to też kwestia pacingu anime, że te rozdziały mangi nie były adaptowane w takim dobrym tempie, ale jasna cholera, ta walka Luffy'ego z
Katakuri w pewnym momencie naprawdę kręciła się w kółko. Big Mom to też nie jest postać, która mi jakoś szczególnie przypadła do gustu. Ten cały taki cukierkowy, dosłownie wygląd tej całej wyspy, to było coś, co może się podobać, co nie, ale to było, mieliśmy tutaj dużo takich elementów musicalu, takiego Disneya bym nawet powiedział, wiecie, te gadające świeczniki jakieś tam i tak dalej, Piękna i Bestia, tak to mi się kojarzyło, a fanem takiego klimatu nie jestem, ale naprawdę ta saga była dobra i tutaj muszę to powiedzieć jako fan głównie Zoro, Sanji ciągnął tę sagę na plecach. Czy lepsza niż Dressrosa? Chyba Dressrosę dałbym wyżej. Okej, dwie ostatnie sagi, które mi zostały, to Reverie, w zasadzie taki drobny ark, i cała saga Wano, która była bardzo, bardzo obszerna. Reverie to też taki ark, który był, mogę wam już teraz powiedzieć, umieszczę go tutaj na samym końcu, to był ark ciekawy. Trwał on dość krótko, więcej raczej dał mi pytań niż odpowiedzi. Ten gość, który siedział na pustym tronie, wielki kapelusz Luffy'ego, cała akcja z rewolucjonistami, którzy tam chcieli odbić Kumę. Potem się oczywiście okazało, że Sabo tam niby coś tam się z Sabo stało i tak dalej. To jest domeną One Piece, że często między dużymi sagami, w których jest walka z jakimś dużym przeciwnikiem, wiecie, jest duża saga, inna duża saga, a po środku są jakieś zmiany w świecie. Na przykład właśnie spotkanie Elite w Mary Joyce, albo marynarka coś zmienia. No w tym przypadku zlikwidowali Warlordów. Także to są takie momenty, które są bardzo ciekawe dla budowania świata. No Wano jest dobrym przykładem, prawda? Też. Wano jako odcięty kraj nie miał w ogóle informacji z zewnątrz, więc przez te, no nie wiem, parę miesięcy, ile oni tam byli, nie mieli w ogóle możliwości dowiedzenia się tego, co się działo na zewnątrz, a my też jakby byliśmy odcięci od tego wszystkiego. Wychodzimy z Wano i się okazuje, że świat się zmienił. To mi się akurat podoba w One Piece. Reverie trafia do tieru A, bo było po prostu ciekawe pod kątem tych zmian, które nastąpiły w świecie. Mimo tego to nie było aż takie bardzo trzymające w napięciu, prócz tego momentu, kiedy gościu, ten dziwny szpikulec, usiadł na tronie. To chyba naprawdę było niesamowicie intrygujące. A saga Wano, no jej największym minusem są wszechobecne retrospekcje, naprawdę momentami bardzo, bardzo ślamazarne tempo i wiem, że tutaj jest kwestia tego praktycznie chyba najwolniejszego pacingu anime w historii, więc jeśli ominąć te retrospekcje, no to zostaje mimo wszystko jeszcze jeden duży minus. Wskrzeszenia. Orochi, który tam, wiem jaką miał moc, ale moim zdaniem ten glut, ta buka płonąca nie była w ogóle potrzebna. Kanjuro też już 5 razy umarł i nie wiadomo po co go tam jeszcze wskrzeszali. Tak naprawdę boli mnie to, że umarły fajne postacie, bo Izo umarł mimo tego, że jego śmierć była no głupia. Miał fajny moment praktycznie przed walką z tym agentem CP0, ale śmierć Izo, jak na to, jaka to fajna była postać, po prostu mnie bolała. Mimo wszystko klimat, otoczka, kreska, animacja i najjaśniejsze momenty całej sagi Wano to jest absolutny top, naprawdę. No Gear 5, zresztą ostatnio, tak jak powiedziałem, wrzuciłem kolejne omówienie, nie omówienie, to jest za duże słowo, mój strumień myśli po kolejnych odcinkach w sadze One Piece i dałem sadze Wano 8/10. Mimo wszystko nie jestem w stanie i nie czułbym się dobrze, gdybym sagę Wano, która mi się podobała, umieścił w tym samym tierze co sagę Enies Lobby, Marineford Water 7, bo te sagi, te 3 arki Enies Lobby, Marineford Water 7 wywołały we mnie po prostu inne emocje. Jak patrzę na te zestawy tutaj, to Wano po prostu pasuje mi do tego miejsca. Jest to saga dobra, naprawdę pod kątem historii, no nie będę tutaj wymieniał wszystkiego, bo ta saga miała 200 odcinków ponad, także no ten film i tak już trwa długo, ale chodzi mi tylko o to, że nie pasuje mi ona do tej świętej trójki, którą tutaj mam na samej górze, bo ona, mówię, wywołała we mnie tak duże emocje, że momentami musiałem wstawać od telefonu, czy od komputera, czy od telewizora, na czym tam oglądałem, a w przypadku sagi Wano aż tak nie było, ale chociaż były momenty naprawdę, które mógłbym wynieść na piedestał. Ta saga po prostu wizualnie bardzo ciągnęła, no nie? W sensie ciągnęła poziom do góry. Animacje, kreska, jak to wyglądało. 1015 odcinek, 1071. Także tak prezentuje się moja skromna, głupia, prawdopodobnie nie zgadzająca się z waszym zdaniem tier lista sag, a w zasadzie arków. Pozdrawiam wszystkich arkadiuszy w One Piece. Wiem, że saga, a w zasadzie ark, kurwa,
Egghead został zakończony, ale dopiero w mandze, z tego co wiem, także jego tutaj nie ma, no bo jeszcze go nie dokończyłem, ale tak to się prezentuje. Dajcie mi znać, co na ten temat sądzicie. Przepraszam wszystkie osoby, które są wielkimi fanami One Piece, jeśli moja argumentacja była, a w zasadzie wiem, że moja argumentacja była niedostateczna, ale nie znam się na tyle i nie pamiętam aż tak bardzo wszystkich szczegółów tej całej historii, żeby tutaj wam, wiecie, wymieniać 10 plusów, 10 minusów. Staram się bardziej bazować na emocjach, bo to tak naprawdę tutaj wpływa na ocenę. Tyle jeśli chodzi o ten film. Kolejny ranking to już będzie ranking Warlordów, który chciałem zrobić od jakiegoś czasu. A jeśli wam się podobało, możecie zostawić lajka. Dziękuję wam za oglądanie i zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Też filmów z One Piece, które raz na jakiś czas umówmy się, że będę wrzucać. Papa, dziana!